Witam wszystkich. Kochani, słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o tym uszkodzonym Raidenie, którego udało mi się jakoś naprawić. Wysłał mi go Paragon DI i tylko troszeczkę na początku sprostuję historię tego zasilacza, co w nim się stało. Ja początkowo myślałem, że po prostu tutaj poszła szpila po prostu z zasilacza powyżej 100 V, no i uszkodziła w środku tam różne elementy. Niestety stało się troszeczkę inaczej, a może stety. Było coś takiego, że to będzie tak tylko, mówię, króciutka historia. Było coś takiego, że była próba tutaj odlutowania tego elementu. Generalnie tutaj fabrycznie, oryginalnie był inny, on się mocno grzał, no i ktoś go, powiedzmy, tak powiem, chciał wylutować, no i uszkodził tutaj te ścieżki. Dlaczego dioda przy okazji się uszkodziła, nie mam pojęcia. Być może prawdopodobnie przy podłączeniu coś tam się zadziało. No i tak wygląda historia tego zasilacza, tak? Raiden bez modułu tutaj, moduł Wi-Fi czy tam Bluetooth można dokupić. Kosztuje chyba, nie wiem, 30 zł czy jakoś tak. No i napisałem do Raidena, słuchajcie, napisałem do Raidena, do oficjalnego sklepu i powiem wam, że chłopaki robią fantastyczną robotę. Tu trzeba im pogratulować, bo chodzi o to, że to nie jest tak, jak ktoś fajnie napisał w komentarzu, że o kurde, sprzedajemy sprzęcik, potem jak coś się zepsuje, to wszystko jest ściśle tajne, olewamy klienta, kupuj nowe urządzenie. W tym wypadku tutaj Raiden spisał się na medal. Po prostu po krótkiej rozmowie, po pokazaniu zdjęcia, zrobieniu, co się tutaj wydarzyło, zaoferowali mi nowy wyświetlacz. Dostałem specjalnego linka, z którego ten wyświetlacz kupiłem na AliExpressie. No i cena wymiany tego wyświetlacza będzie wynosiła 60 zł. Także myślę, że na pewno się opłaca. No i co? No i gratulacje Raiden. Robicie dobrą robotę. Z tego co tam czytałem w komentarzach, to też dużo osób pisze, że właśnie oni w ten sposób postępują i no chwalą ich za to. Także Raiden jako marka zasilaczy tych do warsztatu pod tym względem zapamiętajcie sobie to, że będziecie mieli fajny support, nie? Tutaj nie ma lipy jakiejś, także można polecić, śmiało. Słuchajcie, dzisiaj będzie próba wyciągnięcia tej płyty, rozłożenia jej, tak jak to na filmiku pokazują na swoim kanale YouTube. Pokażę wam na szybciutko, jak to wygląda. Tylko się przełączę. Słuchajcie, tu jest filmik, który pokazuje ten gościu tam z Raidena, nie wiem, czy to jest jakiś pracownik, czy co, jak tutaj to urządzenie rozłożyć, wymiana screenu i tak dalej. Być może w opisie będzie... Nie. I jeżeli macie jakieś pytania, to trzeba się właśnie z nimi skontaktować. Ja to zrobiłem poprzez AliExpressa, ale nie widzę tutaj, żeby mieli na przykład link do wyświetlacza LCD. Nie, nie ma. Trzeba po prostu skontaktować się i oni wtedy centralnie pod wasz problem coś tam się dostosowują, nie? Także przy okazji jest filmik, jak wymienić ten wyświetlacz. Podlinkuję oczywiście do opisu filmu. No i tutaj na AliExpressie rozmowa z nimi, RD Official Store, zdjęcie mi jeszcze pięknie wysłali. Żyć nie umierać, tak powiem. Także czekam teraz na ten LCD. Jak go dostanę, to będzie próba wlutowania go. Dobra, przejdźmy sobie teraz do próby rozebrania tego zasilacza, ale zanim go już rozdziewiczę, rozbebeszę, to pokażę wam jeszcze ostatni raz, jak on się włącza. Słuchajcie, podłączam zasilanie. 12V na wejściu. 12V. Włączam zasilanko. Wyświetlacz on-off. Oczywiście można sobie to tutaj włączać i wyłączać. Przy okazji,
szybko sprawdzimy, czy on w ogóle jakieś daje zasilanie. Jakie on w ogóle zasilanie na wyjściu daje. Tego jeszcze nie patrzyłem. Robię to pierwszy raz z wami. Po podpięciu sond jest zwarcie. 3,6 V. Gdzie 3,6 V jest na wyjściu. No ale tego oczywiście nie będę regulował. Zrobię jeszcze jedną taką ciekawą kwestię. Czy on teraz zostanie wykryty po kablu USB? Tego jeszcze nie patrzyłem. Także uruchomię jeszcze szybko menadżera urządzeń. Ogólnie tutaj ta dioda, którą wlutowałem, jest nieprawidłowa. Także to jest tylko tak dla testów robione. No ale zobaczmy, czy... Nie wiem, czy nie trzeba też jeszcze instalować jakiegoś sterownika, bo z tego co widziałem w folderach to... Nie, nieznane urządzenie USB dyskraptora nie powiodło się. Ale chyba to nie jest to. Chyba, że to usunę. A, wy tego nie widzicie? Dobra. Nie dałem podglądu. Podgląd okna. Przygotowanie okna na szybko. OK. No i zobaczcie, tutaj jest to nieznane urządzenie. To usunę na chwilę. Dobra, spróbuję jeszcze raz podłączyć pod USB-ka. Nic nie widać. Słuchajcie, to chyba chodzi o to, że tu są jakieś sterowniki specjalne do niego i on tak sam z siebie jakby nie pokaże tutaj. Spróbuję zainstalować jeszcze softa, dobra. Słuchajcie, nie, zrobimy jeszcze tak. Przed tym rozbebeszeniem go spróbuję zainstalować softa. Ja sobie już pobrałem gdzieś tam na folder z całym tym, z wszystkimi aplikacjami. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy uda się chociażby połączyć z nim przez USB. Dobra, jeszcze zanim to zrobimy, to pokażę wam tutaj taką instrukcję, jakąś PDF do modelu 6012P i zobaczymy, czy coś tutaj będzie napisane na temat połączenia po USB-ku. Screen, tak wiadomo. Dedicated terminal for battery charging. No to mają tutaj ten środkowy, nie? Chociaż powiem wam, że jak jest taki normalny, że ma tylko minus plus, to sobie ustawiacie po prostu końcowe napięcie ładowania. 4, na przykład 2 V. No i potem powinno wam zmniejszać ampery, tak? I tak o, wnętrze wygląda w ten sposób. Tu widać, że jakaś jest czarna płytka już. Wentylator. Moduł baterii jest pusty, widzimy. Nie ma Wi-Fi ani żadnego modułu. CR1220 to jest ta malutka bateryjka. No i oni tutaj piszą o tym przekroczeniu over voltage at input. To jest w tych nowych już chyba zasilaczach. Oni się chyba, mi zdaje, zabezpieczyli w ten sposób, że zobaczyli, że sprzedają te zasilacze są wadliwe jakieś i niszczą ich jakby reputację, renomę na rynku, więc w tych nowych wersjach mi się wydaje z tą końcówką P jest już jakoś to tak zrobione, że wskoczy informacja over voltage at input i się zasilacz wyłączy. Także to jest wielki plus dla nich. Przy okazji nie uszkodzicie tego Raidena. No a oni gdzieś tam słyszałem, że mają docelowo zmienić tego dostawcę tych zasilaczy na innego. To wszystko kosztuje i dlatego to się tak stało, że koszta były niskie. Te zasilacze robili jakby po macoszemu trochę i no wyszło jak wyszło. Wszyscy wiemy. Słuchajcie, RS485, Wi-Fi moduł. Mówię, na AliExpressie można ten moduł dostać, kupić. Zaraz spróbujemy sobie go szybciutko wyszukać, bo gdzieś go chyba miałem zapisanego.
cały czas działa. Tutaj mam go na stole, patrzę się. O kurde. Batery, Charging Operation Video, nawet jest, no fajnie mają tą dokumentację stworzoną. Nie jest to tak, że po prostu wypuszcza się sprzęt, zero informacji, ktoś kupił, jest zielony, nie wie jak to zrobić. Dużo jest filmików, jak widać na ich kanale, także można sobie fajnie poradzić. Powiem tak, porównam do Cinelinka. Cinelink nie ma tak rozwiniętego tego tutaj całego opisu, wsparcia. Pisałem do nich, do Cinelinka oczywiście, mam na myśli, że jest ten błąd w tych zasilaczach XY6020, że tak durnowato pokazuje te ampery i co, zero odpowiedzi, olali temat, tak? Smutne, ale prawdziwe. Nawet nie zaktualizowali aplikacji na PC, to nic w tym kierunku nie zrobili. A widać, że ten Raiden, te menu ma takie dosyć zaawansowane. To nie jest już kilka informacji na krzyż. Interfejs. A, widzicie, tutaj nie zmienię, bo tu musiałbym jeszcze wejść w interfejs, wybrać USB-ka, baud rate, adres. Interface is set to USB by default. Aha. You can also set in the Wi-Fi TLS USB. Nie wiem, jak on był skonfigurowany, to od razu mówię. You can see more communication to PCs for software and app section. Dobra. Długi jest ten PDF, nie ma co. Ale fajna sprawa. Ok, podlinkuję. Wrzucę to na chomika w ogóle, te pliki, także jak ktoś będzie chciał sobie to ściągnąć, to zapraszam na chomika. No i aplikacja na telefon. Spoko wygląda. No nie powiem. Ten Raiden dosyć ciekawy jest, także jak ktoś tam się zastanawia nad zakupem, no to powiem wam szczerze, że no po tym wszystkim warto, tak? Warto. Dobra, nie ma co. Tutaj ta instrukcja może iść w nieskończoność. Ja spróbuję zainstalować teraz soft na PC-ta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, zróbmy to razem. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda instalacja softu na PC-cie. Także ja już tu mam cały folder z tymi wszystkimi plikami. Tu jest ta instrukcja, którą wam pokazywałem przed chwilą. Tu jest do komunikacji po pewnie porcie CH341. PC Software. Trzeba wpisać hasło 1, 2, 3, 4. Jakiś jeszcze RUIDENG. To jest chyba firmware. Nie, to jest aplikacja mobilna. Aha, no to już wiadomo, o co chodzi. Dobra, wypakowuję to tutaj. Enter password. Raz, 2, 3, 4. OK. No i mamy już pięknie wypakowany soft. Net Framework. Raiden Power Supply. Logo. RD606 ma coś takiego, jak widać. Tu są te loga. 606P ma takie coś. 6012, czyli ta moja wersja. Można sobie różne loga wrzucić. Oczywiście można podmienić pewnie na jakieś swoje. Nie wiem, zdjęcie swojej byłej. No i 24 to nie jest najmocniejsza. Najmocniejszą mają 6030, czyli już naprawdę wyprzedzili, kurde, konkurencję. No można powiedzieć, że wyprzedzili konkurencję i to ostro. Dobra, mamy tutaj TT. Najpierw zainstaluję Net Framework, żeby potem nie było żadnych problemów z instalacją. Na tym komputerze już jest zainstalowany Net Framework. Dobra, instalujemy aplikację. Ile? 16,5 mega. Niech będzie wszystko, dam dostęp. O kurde, chyba najnowsza wersja. Dobra, sobie to zapiszę w tym moim folderze.
Raiden Power Supply. Tak, to jest najnowsza wersja. Ok. Wersja 1.0.0.17. Dodali, no jest o tym, co mówiłem, 6030 NEF Product Support. No superancko, no widzicie, jak to pięknie mają zrobione. Nawet aplikacja poinformuje Was, że jest aktualizacja, także wielki plus. Dobra, instalujemy wersję 1.7. Czy jeszcze pobiera? Jeszcze pobiera, zaraz chwileczkę będzie tutaj w folderze już. 3, 2, 1, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 i pył. Damy odśwież. Gdzie ja to wrzuciłem? Poczekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja to zapisałem teraz, cholera. No jest, tutaj, dobra. Czyli muszę się cofnąć. Tutaj. W tym. Dobra, jest 0,17. Wypakowujemy. Czy będzie hasło? Nie ma hasła. O tyle plusik jest. Dobra, najnowsza wersja 1.0.17. Net Framework już był chyba instalowany, także uruchamiamy. I co tak szybko się uruchomi? To jest Portable? Tak, to jest Portable. Dobra. Kurde, COM1, który to port? Czy to jest USB? Uruchomię sobie jeszcze raz ten mój menadżer urządzeń. Jak ja mam w ogóle porty. Port komunikacyjny COM1. Ok, dam connect. Unconnected. Sure. To chyba nie jest to. Zainstaluję tego 341. Konfigurujemy urządzenie. Dobra, zainstalowało. Odłączę jeszcze Raidena. Jeszcze raz podłączę USB. Dam jeszcze raz connect. Unconnected. Czyli nie połączę się, jak widać. No nie mam tutaj w menadżerze urządzeń. Tylko COM1 jest port komunikacyjny. Także wydaje mi się, że po prostu albo coś jest tutaj z tym USB-kiem, albo jeszcze spróbuję się podłączyć bezpośrednio do gniazda USB w laptopie. Słuchajcie, nie. Nic nie zrobię, prawdopodobnie. Trzeba ustawić w Raidenie USB-ka, być może jest coś było inaczej, nie wiem. W każdym bądź razie USB nie działa. No dobra, chociaż tyle wiem. Wyłączę go. Dobra, słuchajcie, nic tu już więcej nie będę kombinował. Nie udało się połączyć, nie ma wyświetlacza, także spróbujmy sobie po prostu. Jeszcze raz go spróbuję włączyć, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Minus do minusa. Wyłączę zasilanie, żeby tak nie podłączać na gorąco. Jeszcze raz go spróbuję włączyć. No i okej, działa. Dobra. Raidenek działa. Nie udało się połączyć po oprogramowaniu, także tak jak mówiłem, to gdzieś będzie
do konfiguracji tam w całym tym menu. OK, co musimy zrobić, żeby tutaj rozłączyć te dwie płytki? Musimy tutaj te 3 złącza wylutować, tak jak oni to pokazują na filmiku. No i w tym celu zaczynamy zabawę. Czyli biorę sobie jakąś synę, lutownicę podłączę, grota dam większego, jakiegoś takiego sensownego. Dobra, ten powinien być spoko. Podłączam, słuchajcie, lutownicę, trochę topnika. Co jest najlepsze, widziałem, że Raiden miał na filmiku też takie samo. I na pałeczkę to sobie ten polewał. Tam do czyszczenia uszu taką i potem czyścił płytkę. Tak o, co? Topnik. Gdzie mam topnik? Tutaj. OK, czyli zrobimy tak. Tutaj sobie damy topnika trochę. Teraz ja będę pokazywał po polsku, nie? Dla polskich użytkowników. Mogę być polskim ambasadorem. Czemu nie? Raidena. Chociaż nie wiem, czy zasługuje na to. Dobra. Uważać trzeba na kondensatory, żeby lutownicą gdzieś się nie przytegować. Oni sobie tutaj zabezpieczali tą płytkę. Ja tutaj tak pod kątem mam fajnie dostęp. Także najpierw cyny. Oni piszą, że 450 stopni. I teraz tak o, łapię z drugiej strony ręką, palcami tego wichajstra. Pięknie. Pierwszy jest wylutowany. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak oczyścić fajnie te końcówki tutaj, żeby potem je włożyć. Czyli mamy pięknie wylutowany pierwszy, słuchajcie, element tej całej układanki. Wykorzystam sobie od mojego serdecznego kumpla, to jest genialne, na śrubki Niteo Tolsa, także wrzucimy sobie to tutaj i się też trzyma. Great! Regards from Poland, dear Raiden, if you're watching this video. Dobra, teraz takie coś. Lecimy sobie z drugim. Mówię, warto dać topnika, żeby ułatwić to rozlutowanie. Ustawić sobie fajnie pod jakimś tam kątem, w którym będzie wam najbardziej pasowało i no mówię, nie uszkodzić tych elementów, nie? Teraz łapiemy sobie drugą. Zrobię to w ten sposób. Można też naokoło. No, ten już trochę ciężej idzie. Dodam cyny. Sprawdzam, czy połączenie jest ok. Jeszcze dodam tej cyny. Drugi idzie coś ciężej, ale i na niego będzie sposób. Dobra, dodam jeszcze topnika. No, ok. Zwiększę trochę temperaturę. Nie tego łapałem. Jaki ze mnie ciul jest. Chyba nie tego złapałem, co trzeba. Dobra, drugi wylutowany. Na razie easy peasy. Trzeci. Kurde, jak to będzie Raiden oglądał, powie wow, gościu wylutowuje. Co to za ten? Dobra, najlepiej to robić za jednym zamachem szybko. Great, fantastisch. Dobra, i to wylutowane. Także mamy wylutowane wszystkie te końcówki. Żeby sobie ułatwić cały proces tutaj związany z tym, możemy zrobić coś takiego, że bierzemy sobie plecionkę i teraz plecionką, jakbyśmy nawet wzięli sobie trzecią rękę, ładnie to złapiemy tutaj, to powiem wam, że można sobie fajnie plecionką pomóc, tą cynę zebrać.
A można nawet spróbować tym pokręcić. Chociaż nie tak łatwo to schodzi. No, powiem wam, że... czyli grot był winny. Osmolony, czarny. I po prostu nastąpiła jakby taka... A najlepiej na plecionkę dać sobie trochę tej, kurde, pasty. Wtedy to w mig, kurde, wam oczyści. Dobra, obrócę go. Jeszcze tutaj. Dobra, powiedzmy, że jest oczyszczony. Nie ma tragedii. No, także mamy pierwszy oczyszczony. Tu będzie więcej tej cyny. Spróbuję nawet lutownicą coś tam zebrać. Można też rozgrzać i zrobić takie, wiecie, wstrząs. I wtedy zrzucicie tą cynę. A żeby do końca ją zebrać, to mówię, trochę topnika. Przykładamy. I usuwamy, nie? Tu jeszcze trochę jest. Także tu też zbierzemy. Okej. Dobra, powinno potem to jakoś wejść. Jak nie, to jeszcze będziemy poprawiać. Także tak wygląda ściąganie cyny z tych gałeczek, z konektorków. Obetnę sobie jeszcze tą plecionkę, bo już trochę mi tu zarosła tą cyną. Mówię, najlepiej jest dać sobie trochę jednak topnika na koniec tego i wtedy pyk. Chociaż tak, kurde. Albo ta plecionka jest taka dupowata, albo ten grot mam już taki spieprzony. Ale chyba grot, bo jak się wyczyści, to szybko łapie. No, jeszcze tutaj na górze. Grot. Kochani, grot, dlatego że zobaczcie, jak on szybko... Za dużo mam temperaturę na tym grocie i on po prostu... już prawie 400 stopni tam było ustawione. No i się szybko degraduje, dlatego najlepiej sobie taką wyważyć tą temperaturę, żeby tego grota nie niszczyło wam tak szybko. No i co? I mamy pięknie otegowane. Powiem wam, że dobry jest ten plastik, skoro wytrzymuje taką temperaturę i ta końcówka stąd nie wypadnie, to jest bardzo dobra jakość plastiku. To tak na marginesie mówię, nie? Także słuchajcie, mamy wylutowane. Fantastycznie. Jeszcze pomyślałem, że jestem jakiś Niemiec. No, no, no. I am from Poland. I'm born in Poland. Okej, dobra. To sobie tutaj odłożymy. No i zobaczmy teraz, czy uda nam się to odłączyć. Już wszystko jest odlutowane jakby. Także spróbujmy go teraz jakby podnieść. Wiem, że są jakieś zatrzaski, ale czy to się trzyma na zatrzaskach, to wam jeszcze nie powiem. Spróbujemy go wyciągnąć. Jest! We made it! Ok. Potem sobie te pola tutaj też wyczyścimy. On to widziałem odsysaczem robił. Także mamy wylutowane to. Pięknie. No i teraz zobaczcie, jaki jest dostęp do tego. Tutaj. Do tego, żeby coś tam lutować. Do każdej części. Kondensatory. Możemy wymieniać się. Także... Boże, wystraszyłem się. Myślałem, że to są 450 V. I teraz tak możemy sobie popatrzeć dokładnie, jakie tu są moduły, elementy. Jeżeli chodzi o przekaźnik jakiś, tak, to jest przekaźnik 2, 4, tutaj 2, to jest SMICH 05
VDC SLA. I powiem Wam coś takiego. Jeżeli chodzi o takie przekaźniki, super by było, jakby była taka podstawka, gdzie wkładacie przekaźniki, sobie wyciągacie, bo jak on się by uszkodził, to wtedy pyk, pyk wyciągacie i macie po problemie. Takie podstawki mam w robotach u siebie w pracy, jak są płytki, że tylko wymieniacie przekaźnik, bo nie wyobrażam sobie, co to by się działo, jakby się robot uszkodził, załóżmy wysiada przekaźnik, musicie wyjmować całą płytę, rozlutować to, dlatego tam już zrobili to tak, że wiedzieli, że tak będzie się działo i jest podstawka na przekaźnik, tylko wkładacie, wyciągacie, wkładacie nowy, sprawny i robot dalej działa. Ok, jakie są tutaj jakieś MOSFETiki, te dwa? Radiator, mówię, tutaj powinien być wiatraczek i tu mamy, słuchajcie, HY 3210. Dwie sztuki. Rok produkcji płytki 2020 04/24. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Kwiecień 24. Jeżeli chodzi o kondensatory, te dwa tutaj, 105 stopni, ROW EHS, PET, CS, coś tam, 80V. Kondensatory są 80V, 330 mikrofaradów, firma jakaś ECD. Jeżeli chodzi tutaj, to jest dokładnie to samo, ECD. Cewka, odegnijmy troszkę tą cewkę, żeby tak nie nachodziła na ten radiator. Dobra. Od tego złącza jest jeszcze takie fajne, są wagowskie jakieś chyba terminale, w które sobie wpinacie i możecie potem na przykład sobie przykręcić szybko kabelki. Także tutaj coś takiego musiałbym, właśnie muszę podejść do elektronicznego. Generalnie dzisiaj chciałem kupić diodę w elektronicznym, z tym, że no coś się tam wydarzyło i nie mogłem podejść. Także chciałem kupić, miałem już tam w telefonie otwartą stronkę, żeby Gosiowi pokazać, bo wiecie jak oni w tych sklepach. A ma pan dokładne informacje jak to jest? Dobra, teraz tak o. Ups! What the hell? Wypadło to. To jest tutaj jakby tak o. Także to sobie odłożymy też gdzieś na bok. No i sama płytka, na której już jest sam LCD. Mamy na tym już. Tu jest drugi ten moduł, który... No tutaj jest ARM Cortex. Zaraz zobaczymy jaki dokładnie. STM32F103 RZ-T6. Nawet chyba mam takie coś. Także jakbym wiedział, czy on jakby nie był zablokowany, gdzie tu są pola. Nie, tu jest chyba J2. Wydaje mi się, że to jest specjalne złącze do programowania tego procesora i jakbym się podłączył, to mógłbym zrzucić, słuchajcie, oprogramowanie, potem sobie tylko zaprogramować go przez programator, jakby na przykład nie było takiej możliwości z poziomu USB-ka. No i co, jest tu. Tu będziemy się bawić, tak jak oni na filmie pokazywali. Ale widzę, że to jest pikuś, powiem wam szczerze. Dobra, teraz, żeby to wyciągnąć, to tu są zatrzaski. Jeden zatrzask, drugi zatrzask i tu trzeba wcisnąć, żeby go podważyć. Następnie tutaj i już wyciągamy. Nie, powiem wam, że zdemontowanie tego wszystkiego to jest proste. Tu trzeci jeszcze jest. Wiecie, tu jest jeszcze trzeci. Tylko trzeba uważać, żeby gdzieś nie nategować na płytę. Klawiatura już się odczepiła. Nie, jeszcze tu mamy. Czy uda mi się to jakoś wyciągnąć już? Nie, muszę te zatrzaski cholerne jeszcze popodważać. Ale jak już dwa podważycie, to już potem reszta sama wychodzi. Dobra. Jest, udało się. Co tu jest? Tu jest szybka, którą można sobie przemyć. Aha, tu jest szybka, dobra. No to mamy rozebranego, no kurde. Wielkiej filozofii tutaj nie było, jak widzieliście.
Te są takie przezroczyste, takie prześwitujące. Fajnie to potem wygląda. No i mamy klawiaturkę. To wszystko będzie można wymyć ładnie, pięknie. Ja sobie tu podkładam wszystko do jednej tej. No i mamy Raidena, gołego, wesołego, czekającego na nasz wyświetlacz. Teraz na przykład, ale wyświetlacz nie wygląda. Jest tłuczony, dobra, tu widzę. Ale jak to się stało przez szybę, to nie mam pojęcia. Tu jest taka pajęczynka. Nie wiem, czy to będzie widać. Delikatnie. I ona się tak rozchodzi. Dobra, czyli jest po prostu trzaśnięty. Jest podklejony na pewno. Można użyć hota 80-100 stopni, podgrzać od dołu płytę i potem sobie to odczepić, żeby ułatwić całą wymianę. Nie mówię, jak przyjdzie wyświetlacz, wkładamy go, tak samo jak jest tutaj. Kleimy tym. No i tu jest taka chyba podklejka, która trzyma tą taśmę i ją potem to tylko lutuje, nie? Tu by świetnie się przydała minifala do tego. Ja pierdzielę, taka mała minifala. I tylko pyk, pyk, pyk i po temacie. No wylutowanie tego to będzie pikuś, a wlutowanie też będzie pikuś, ale mówię, z minifalą takie rzeczy się by lutowało przepięknie. Dobra, czyli mamy Cortexa. Tutaj musi być gdzieś moduł do tego, słuchajcie. Wezmę pałeczkę. Poczekajcie, wezmę pałeczkę, tylko wyczyszczę troszeczkę pewne elementy i sobie zobaczymy pod zbliżeniem, co to są za elementy, bo powinien być do ładowania jakiś. Dobra, jestem. Mówię, tak jak Raiden, też takie coś. Pyk, pyk, pyk. I sobie teraz, kurde, można patrzeć. Ok, zobaczmy, co to jest za moduł. Ja powiększę trochę, żeby było lepiej to widać. iPhone jako kamera świetnie sobie z tym daje rady. TM1650. Mamy to. Pięknie. Zobaczmy, co jest obok. VT coś tam 0,5. Tu regulator napięcia i ten moduł. Mamy M5333B. No i tutaj jest coś HCM. Jakiś taki numer. Dobra. Jeszcze raz, co to jest? Ten tutaj. Dwanaście 122 V31? Czy jakoś tak? Ale szukam tego. Ok, tu Winbond. Jest, tu mamy firmware. Ok, to jeszcze lepiej. Programator klipsowy, pyk, pyk. I kurde, jeżeli... Nie wiem, czy kondensatora nie trzeba by było jakiegoś odlutować, żeby szczytać tą pamięć. Ale mamy Winbondzika. 25Q32JVS IQ. Coś takiego. No to czyli mamy rozwiązane. Dobra, tutaj mamy RC04V. Napiszcie w komentarzu, jak ten iPhone 8 daje rady, jeżeli chodzi o... Słuchajcie, wiecie, jaka to jest odległość teraz? Z 10 centów. Czyli nawet jakbym lutował pod taką kamerką, to da rady. No, tu jest 60 klatek teraz, bo ja mam ustawione w OBS-ie 60 klatek. W tym w Droid Camie na Androidzie, na iPhone'ie mam ustawione 60 klatek i faktycznie to reaguje mega szybko. Nowy system zainstalowany, wszystko pięknie chodzi. Kurde, to jest 10 centów. Jeszcze jakbym ten obraz sobie powiększył jeszcze bardziej. Czekajcie. Prawie jak mikroskop. No nie mogę w to uwierzyć. iPhone. Daje radę, no bo zobaczcie. To już jest duże powiększenie. Tu też mamy tego regulatora, nie? Także to trzeba będzie ten. Słuchajcie, powiem wam, że pod tym mógłbym lutować.
mógłbym pokazywać i to w bardzo dobrej jakości, jak widzicie. Jaki w ogóle jest obszar roboczy, ile tutaj widać elementów naokoło. Także kamera jako iPhone'owska do lutowania, pokazywania tako. Powiem wam, że nawet chyba lepiej niż jakbyście mieć tylko kawałek, kurde, takiego wycinka jednego rezystora i pod lutownicą, nie? Pod mikroskopem. A tutaj widzicie pięknie naokoło wszystko, co się dzieje. Nie, zastanawia mnie to, dało mi to do myślenia i zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś testu kiedyś pod iPhone'em. Sobie gdzieś, kurde, zrobić jakiś, wydrukować uchwyt, żeby go zamontować, tylko podłożyć jakąś płytkę. Kurde, to jest pomysł. Fajnie ten iPhone, kurde, pokazuje. Zobaczcie, jaki to jest gigantyczna, szybka zmiana pola tego widocznego. Tu mamy nagle tak i nagle robimy pak, zbliżenie i słuchajcie, odlutowujemy tą tasiemkę. Wow. Wiem, że lubię kombinować, ale Dobra, nie wiem, który to jest układ do baterii. Bo skoro oni mówią, że środkowy jest do baterii, to któryś tutaj... Aha, tutaj nie pokazałem wam. Tu jest jakiś U12 CGS8332. To może być to. Nie znam tej nazwy. To może być to. Też 8 nóżek. Bądź może być to. U13. No i to jest zadanie dla was, kochani. Który układ służy do ładowania baterii, jeżeli w ogóle służy, z tych trzech? Ok, bo tu już są same jakieś takie regulatorki. Wiadomo, procek potrzebuje 3,3 V, to musi na niego iść. No i co? Kończymy chyba powolutku tą epopeję z Raidenem. Mam nadzieję, że się spodobało wam. Mówię, wyświetlacz trzeba będzie podgrzać delikatnie, potem się odklei. W zasadzie to najpierw się tutaj odlutuje, potem podgrzeje i odklei go, wyciągnie i będzie po problemie. Także tak wygląda Raiden encoder. Pięknie wszystko działa. Złącze USB. Zobaczmy sobie, czy jest wszystko ok. No, solidnie się trzyma. Wlutowane w ten sposób. Trochę krzywo jest. O kurde, widzicie? Trochę jest krzywo. No ale dobra. Ja zobaczę, ale nie, ale jest dobrze wlutowane. Najważniejsze, że się tutaj trzyma. Być może jest dopasowane do gniazda, do budowy, nie wiem. Ale jest trochę krzywo, nie? Jak spojrzymy coś takiego. Dobra, słuchajcie kochani. To by było na tyle. Taka kurde przygoda z Raidenem Made in Poland. I co tu dużo więcej gadać. To sobie, jak już będziemy robić ten ekran, ładnie wyczyścimy, żeby te membranki były, nie miały żadnego No i fajnie mamy też opisane tutaj, nie? Tutaj mamy 2019 09 04, a tutaj? Nie, to na tamtym. A tutaj 2020. Czyli najpierw zrobiona była ta płyta, ale zobaczcie, trochę jest krzywo też. Trochę krzywo. I coś tutaj, kurde. Tu trzeba się nad tym pochylić. Są krzywo tak jakby, widzicie, pod kątem. I coś mi tak nie grało, bo ta płytka jak się wkładało, to było jakoś krzywo, ale to trzeba będzie naprawić. Nie wiem, poprostować to czy co. No, bo jest, no nie chcę wejść do końca. Czyli będą jeszcze do nagięcia, do naprostowania te piny. I tutaj się pobawię czym? No tym wejdzie? Wejdzie. Dobra, trzeba będzie to poprostować. To jest krzywo. No to co będzie jeszcze dodatkowa taka poboczna zabawa. I to mega krzywo to jest. Być może... Kurde, jeszcze źle włożyłem. Być może to miało jakieś znaczenie.
a tak całego naginać na chama nie będę, dlatego sobie będę prostował jeden po drugim. Naprostuję to elegancko prosto, wtedy to powinno wejść prosto i podkleimy to tym klejem od mojego znajomego, super eleganckim klejem. On kurde mocno klei dosyć, nawet nie sądziłem. Słuchajcie, Plexusem MA3 150 ml w takiej tubce, także dobra, kończę, już nie przedłużam. I co? Tak to wyglądało. Tu jest prosto, to sobie tylko tak włożę, żeby się trzymało, żeby tego nie zgubić. Dobra, słuchajcie, kończę. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam wkrótce na dalszą część epopeję z Raidenem Made in Poland. Trzymajcie się.